Co to za jakieś muszysko mnie tu lata? Hejka, jak widzicie za mną dzisiaj nastąpiła lekka zmiana otoczenia, bo wyszłam w końcu z domu i witam Was z Madrytu. Tak naprawdę przyleciałam tutaj już wczoraj wieczorem, ale szczerze mówiąc największym osiągnięciem wczorajszego dnia było to, że dotarłam tutaj cała i zdrowa chyba, bo prawie nic nie szło po mojej myśli. I tak jak się nad tym zastanowić, to nic nie szło po mojej myśli już od zeszłego miesiąca, kiedy Ticketmaster, tym razem hiszpański, postanowił utwierdzić mnie w mojej niezbyt pochlebnej opinii o tym serwisie i wysłał mi maila o odwołanym drugim koncercie Stray Kids w Hiszpanii, który miał być właśnie dzisiaj i na który miałam iść, bo kupiłam bilety już w kwietniu. A tak właściwie to kupiłyśmy z moją siostrą bilety już w kwietniu i uznałyśmy wtedy, że skoro koncert jest w lipcu, to w sumie będzie taka super okazja, żeby przedłużyć sobie ten wyjazd i zrobić sobie takie małe wakajki, więc uznałyśmy, że chwilę pobędziemy w Madrycie, pójdziemy na koncert, a potem pojedziemy sobie do Malagi, żeby trochę odpocząć nad morzem. I ten plan wydawał się idealny właśnie do momentu, kiedy w czerwcu dostałam ciężarówki burzą mi mój piękny widok. No nic, ten plan był idealny do momentu, w którym w czerwcu nie dostałam maila odwołującego mój drugi koncert. Pierwszy odbył się wczoraj, zgodnie z planem, i w sumie w zeszłym tygodniu pojawił się taki cień nadziei, że może jednak udałoby się nam dotrzeć na ten pierwszy i w sumie jedyny koncert w Madrycie. Tyle, że tu było strasznie dużo niewiadomych, bo nasz samolot lądował wczoraj o godzinie 19:35, a koncert zaczynał się o 20:30. I może by to było w jakiś sposób wykonalne, bo byłyśmy już nawet umówione z moją najlepszą przyjaciółką, żeby odebrała nasz bagaż, a my byśmy poszły sobie na koncert i później podjechałybyśmy do niej do domu i sobie go odebrały. Ale było tak wiele rzeczy, które mogły pójść nie tak, że zdecydowałyśmy się, że kupimy bilety po wylądowaniu, a po wylądowaniu zostały tak naprawdę same takie miejsca, z których raczej niewiele byłoby widać, a kosztowały w granicach 600-800 zł, więc uznałyśmy, że sobie odpuścimy z bólem serca. Szczerze mówiąc, nadal gdzieś tam sobie to procesuję. Strasznie wyklinałam w ogóle za pierwszym razem, jak odwołali nam ten koncert, chociaż w sumie ja nie jestem aż tak dużą fanką Stray Kids. Znaczy, lubię ich słuchać, ale nie miałam takiego ciśnienia, żeby pójść na ich koncert, no ale w momencie, kiedy go odwołali, to jednak okazało się, że gdzieś tam mocno chciałam na niego iść, więc byłam strasznie wkurzona, a teraz było mi po prostu przykro i serce mnie jeszcze trochę boli, jeszcze gdzieś to trochę procesuję, że się nie udało jednak pójść na ten koncert, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby ich zobaczyć kiedyś na żywo, a tymczasem zostaje mi jakieś oglądanie relacji. Zresztą w ogóle nawet ciężko mi się teraz słucha ich piosenek, myślę, że jeszcze przez jakiś czas tak będzie. No ale nic, w każdym razie nie będzie relacji z koncertu Stray Kids, a może będzie, tylko za jakiś czas, na innej trasie. A tymczasem zostawię Was z urywkami z Madrytu, z urywkami z Malagi. Nie wiem, na ile uda mi się kręcić tak jak teraz i do Was porozmawiać, ale na pewno zostawię Was z urywkami. Co też jeszcze jest ciekawe, to są takie szałowe, kolorowe ptaki. Może uda mi się je Wam później pokazać. Trochę rozpraszają mnie też tutaj muchy. Nie wiem, skąd one się biorą i dlaczego siadają akurat na mnie, ale trochę mnie rozpraszają, trochę mnie obrzydzają. I w ogóle jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo wydawało mi się, że w lipcu w Madrycie przez cały czas powinno świecić słońce, a tymczasem dzisiaj, jak widzicie, jest, ale wyszło tak dopiero około godziny 13, także też ciekawe. Do 13 było, szczerze mówiąc, dosyć zachmurzone, no ale przynajmniej dosyć przyjemnie się spacerowało. Pojawiły się te ptaki szałowe, o których Wam mówiłam. Nie wiem, co to jest. Wyglądają jak trochę jak papugi. Jak ktoś się zna na ptakach, to może powiedzieć, co to są za stworzenia. Ale wyglądają no szałowo, powiedzcie. Słodziaki!
Ja, patrzcie jaki żółw. Jak se pływa. Ju. Która jest godzina teraz? 18:20. Jest 18:20, już nasz dzień w Madrycie, w sumie pierwszy i ostatni, dobiega powoli końca. Spacerujemy sobie po parku Retiro. Chciałyśmy pójść na łódkę, tą, którą pokazywałam Wam przed chwilą, pewnie. Chociaż dla mnie to już minęły jakieś 2 godziny od tego momentu. I poszłyśmy tam jakoś, nie wiem, 17:45 i następna łódka była dostępna dopiero o 19:30 bez rezerwacji. Także jakbyście sobie chcieli na łódkę, to polecam zarezerwować ją jednak trochę szybciej. Ale wydaje mi się, że cena jest całkiem spoko. Na tygodniu wychodzi 6 euro za 45 minut, a chyba w weekend 8, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak, polecam rezerwować. Jeszcze jedna rzecz mi się rzuciła, której się w sumie nie spodziewałam. Tu jest prawie tak samo duszno jak w Polsce. I byłam tutaj 6 lat temu, też było gorąco. Znaczy to było w maju, ale też było dosyć gorąco. Jakieś 30 stopni, teraz jest podobnie. I jakoś tak nie pamiętam, żeby było tak duszno jak teraz. Także to mnie trochę zaskoczyło. Jest duszno, także no, nawadniajcie się. Ja mam takie wrażenie, że mogłabym wypić wiadro. Tak naprawdę co się napije, to wydaje mi się, że znowu chce mi się pić. Może też dlatego, że mam cukrzycę i mi się ogólnie cały czas chce pić. Ale no, jest dosyć ciężko. Szczególnie jak się chodzi po jakieś 20 km dziennie. Nie wiem, czy już tyle zrobiłyśmy, ale myślę, że do 15 to tak spokojnie dobijamy. Także no, widzimy się potem. Taka ze mnie vlogerka, że prawie nie nagrałam, jak jemy paeję. Dobra, jeszcze na szybko pokażę Wam coś szałowego, co mamy w pokoju. Nie wiem, dlaczego ktoś zdecydował się umieścić układ słoneczny, ukośnik, dyskotekę pod prysznicem w naszym pokoju hotelowym, ale ktoś tak zrobił, więc tylko na szybko Wam pokażę, bo dzisiaj mamy już 20 000 kroków w nogach i leci 19 godzina, jak jestem na nogach, więc to tyle, na ile mnie stać. Także... O, czekajcie. Oczywiście, jak chcę Wam pokazać, to nic tu nie działa. Czekajcie. Widzicie? Ale szokowe, no nie? Sztos totalny. Serio, nie mam pojęcia, dlaczego ktoś zdecydował się, że to jest super pomysł umieścić to pod prysznicem. Ale no. To nic, dobranoc i chyba widzimy się w Maladze.